Komisja Europejska wszczęła tzw. procedurę kontroli praworządności, aby chronić wartości określone w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej, których Polska zobowiązała się przestrzegać, wstępując do Unii. Zdaniem Komisji, wielu innych organizacji międzynarodowych i niezależnych ekspertów, jedna z nich, praworządność, jest obecnie naruszana przez polskie władze. Szczegółowa definicja praworządności wynika z aktów prawa unijnego, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wspólnego dorobku prawnego wszystkich krajów unijnych. Polska zobowiązała się przestrzegać unijnego prawa, wstępując do Unii w 2004 roku, na co zgodę wyraził nie tylko Sejm i Senat, a przede wszystkim obywatele Polski w referendum akcesyjnym. Ponad 77% głosujących poparło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej na warunkach określonych w traktacie akcesyjnym. Pamiętajmy, że Komisja jest strażnikiem prawa Unii Europejskiej, a kompetencje do ochrony praworządności wynikają wprost z zapisów artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Opisana w nim procedura może być wszczęta przez 1/3 państw członkowskich, Parlament Europejski lub właśnie przez Komisję Europejską. Nie można porównywać ostatnio wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu polskiego sądownictwa z rozwiązaniami przyjętymi w innych państwach europejskich, nie patrząc na ich systemy sprawiedliwości, tradycje i kulturę prawną. To prawda, że w niektórych krajach nie istnieje Trybunał Konstytucyjny, ale kontrolą zgodności prawa z ustawą zasadniczą zajmują się tam inne instytucje, np. sądy najwyższe czy powszechne. Każde z państw członkowskich ma prawo do kształtowania własnego systemu wymiaru sprawiedliwości. Jednak jednym z warunków członkowstwa w Unii Europejskiej jest posiadanie niezależnych sądów i sprawnego systemu przestrzegania prawa. Ostatnie reformy budzą obawy naruszenia fundamentalnych zasad, na których zbudowana jest Unia Europejska. Na obecnym etapie procedury nie możemy mówić o bezpośrednich sankcjach przeciwko Polsce. Komisja i polski rząd prowadzą dialog, by uniknąć ich nałożenia. Bardzo wiele zależy jednak od stanowiska polskich władz oraz decyzji pozostałych krajów Unii.